Raz, dwa, trzy, witam Was zimowo. Grudzień, mamy grudzień. 9 grudzień. Nawet bym powiedział, że 9 grudzień. Czyli to taki przedsmak zimy. Przedsmak zimy. Grudzień czasami pokazał ząbki. Potrafił pokazać ząbki w poprzednich latach. W tym roku jest znośnie, przyjemnie, słonecznie zresztą. Jak widzicie, zaraz Wam pokażę. Oj, nie w tą stronę, przepraszam. Zagubiłem się. Proszę bardzo. Słonko. Wysoko. Elegancko. Jednym słowem. Co tam w wielkim świecie piszczy? Co tam ciekawego w wielkim świecie? Jak Wam się udało przetrwać okres listopada, października i listopada? Okres iście demoniczny, okres iście wręcz bym powiedział bardzo, bardzo niepozytywnie wpływający na większość bynajmniej, bo to nie na wszystkich, wiadomo. Każdy z nas ma inne uwarunkowania, ale myślę, że na większość były to miesiące takie, które wpływały negatywnie na większość z ludków. Duża część ludków trafiła do szpitali, duża część ludków dostała depresji, jeszcze inni popełnili samobójstwo, jeszcze innym się zmarło, a to jest po prostu taki okres, w którym oddziaływują właśnie na ludzi, na naszą psychikę, tak planety, natura, tak naprawdę prawa życia, prawa natury. One tutaj regulują tego typu procesy. No i wiadomo, jeżeli ktoś nie zna tych praw, nie wie, jak to wszystko funkcjonuje, to bardzo łatwo jest trafić na tak zwaną minę, tak? Ponieważ pewne dolegliwości, które występują w tym czasie, one znikają. Ludzie bezwiednie zaprogramowani na pomoc korporacji farmaceutycznych czy tam mafii medycznej ulegają właśnie tego typu oddziaływaniom ciał niebieskich, praw natury. No i cóż się dzieje? No wiadomo, pomoc medyczna, pomoc psychologiczna, często kończąca się później jakimiś gorszymi, jeszcze gorszymi. O, widzę tutaj ślady kojota, a ja dzisiaj nie wziąłem sobie broni ze sobą, a widzę podwójne nawet ślady, czyli grupka szła. A więc wracając do tematyki naszego filmiku, jak Cię już mafia medyczna złapie w kleszcze, no to wiadomo, że nie wypuszczą Cię po jakimś tam drobnym urazie, czy tam po jakimś drobnym zabiegu. Wiadomo, władują swoje, jak nie psychotropy, które odłączą Cię od rzeczywistości, które później będziesz no pewnie większość nawet nie pożałuje, bo nie będzie już w stanie żałować. To zabiegi i tym podobne rzeczy. Także tak to się zazwyczaj kończy, ta niewiedza. Proszę ja Was. No ale cóż, każdy
ma swoją ścieżkę do pokonania. Każdy z nas ma rozum do rozumowania i każdy ma z nas coś do przeżycia, czy tam przerobienia w tym naszym wcieleniu. Jeżeli tego nie przerobi, pójdzie na łatwiznę, to powtórka z rozrywki, tak? W tym naszym tutaj piekiełku. Tak to mniej więcej wygląda. Dobra, sfery duchowe, sferami duchowymi. W każdym bądź razie chciałem Was poinformować, że od dzisiaj, właściwie od jutra, zaczyna się tylko lepszy czas. Lepszy czas. Także jest to czas odpoczynku zimowego. Także wychodzimy z tego piekielnego marazmu jesiennego, z tego demonicznego okresu opętania. I wcale tutaj nie... Trochę się rozglądam, bo mówię, tutaj jakieś kojoty się pojawiły, a gdzieś to słyszałem, więc nie chciałbym trafić, być zeżarty na wizji. W każdym bądź razie tak to mniej więcej wygląda. Jak widzicie, wczoraj sobie tutaj jechałem całkiem przyjemnie, patrolowo, a właściwie nie, bo pozyskiwałem choinkę na ozdobę na ten okres grudniowy. No bo mamy grudzień, tak? To jest taki okres w różnych religiach, bo to wiadomo, kończy się okres demoniczny. Gdzie środkiem jest ten listopad, te wszystkie święta zmarłych, czy tam Halloweeny, czy tym podobne okresy. No i zaczynamy okres wypoczynku, czyli takiego wypoczynku stricte samolot. Proszę, zobaczcie, sobie leci smuga kondensacyjna za nim, która oczywiście ładnie sobie znika. O, śladu nie pozostawia, ale bardzo ładnie go widać. Dzisiaj ładne niebo, ładne. O, ucieka mi, zbyt szybko leci. No dobra, idziemy dalej. A więc samoloty samolotami, a my tu wracamy do tematu. A mianowicie, no nawet zarządcy tego świata, tym bardziej oni, bo oni znają doskonale wszystkie te prawa, zarządzili, zaproponowali celebrację tutaj różnego rodzaju świąt, czy to są święta tamte katolickie Bożego Narodzenia, czy to są święta jakieś tam później jakieś tam żydowskie, czy prawosławne. To jest cały ciąg tych właśnie świąt i ten cały ciąg świąt, on się właśnie odbywa w takim okresie tego odpoczynku zimowego, tak? Czyli żeby ludzie w normalnych warunkach, bo teraz nie są normalne warunki, bo wiadomo, większość korporacja, materializm, pogoń za pieniądzem, wyścig ślimaków, ale w normalnych warunkach ludzie w okresie zimowym właśnie
zwalniali, tak? I po to jest właśnie ten okres, teraz właśnie ten okres, który się zaczyna, jutro właściwie, to nawet w słowiańskich starych tych wierzeniach, czy tam twierdzeniach, zwoł jak zwoł, ten okres to był takim okresem już tego zimowego przesilenia, w którym właśnie odwiedzało się znajomych, rodzinę. Świetny okres do kreacji nowych pomysłów, zbierania sił, nowych pomysłów, do nowych przedsięwzięć, które można zacząć na przykład w tym okresie nowego roku, czyli w marcu, tak? W marcu, kiedy ten nowy rok wstaje, budzi się nowy rok po zimie. W marcowym tym okresie tak to mniej więcej wygląda. O, moi drodzy, a ja jak zwykle, widzicie, ja sobie lubię nagrywać w naturze. Nie lubię nagrywać gdzieś tam przy komputerze. Jak tylko mam taką możliwość, staram się. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Zresztą nagrywam to dla siebie, dla potomnych. Więc jak się komuś nie podoba, to proszę nie przychodzić i to wszystko. Tak to właśnie wygląda. Wczoraj tutaj byłem, widać jeszcze moje ślady wczorajsze. No. A dzisiaj już jest, widzę, troszeczkę lepiej, zmarznięte bardziej. Tu mam taki zawał, widzicie, kurczę, wiatry powaliły sporą ilość drzewostanu. Muszę tutaj przyjechać na tygodniu, na wolnym czasie i zrobić tutaj porządek, żeby był przejazd, bo zawaliło mi to całkowicie mój przejazd tędy. A ten przejazd jest, ja to chyba wam kiedyś już pokazywałem, a ten przejazd jest mi niezmiernie potrzebny, bo mówię, jeszcze mam dosyć dużo terenu w tamtym kierunku, jakieś ze 2 km chyba lasu, może troszkę lepiej, i nie mam możliwości w tej chwili dotarcia, więc muszę to w jakiś sposób utorować, oczyścić, i tak to mniej więcej wygląda. No dobra, ja tak dzisiaj z doskoku trochę, z nienacka, o wszystkim i o niczym, ale to coś tam się może z tego komuś przyda. Zobaczcie, ostatnio pisałem na temat cedrów, drzew cedrowych. Chciałem wam dzisiaj pokazać właśnie takie miejsce, w którym rosną cedry, drzewa cedrowe, i tutaj właśnie jesteśmy w takim miejscu. O, to jest właśnie, zaraz się odwrócę. Zobaczcie, żeby nie było, żeby nikt nie mówił, że nie rosną cedry u mnie, bo cedry to rosną tylko gdzieś tam. Proszę bardzo, to są, tu widzicie w kadrze macie 4 cedry. 4 drzewa cedrowe. Pokażę wam, jak to mniej więcej wygląda, bo to nie jest... O, to jest moja ręka, żeby nie było, że to jest jakieś podstawione nagranie, czy coś w tym rodzaju. No, ludzie mają też różne szajby. Więc tak mniej więcej wygląda takie drzewo cedrowe. I one sobie tak rosną. To jest cedr, który proszę ja... Tutaj są, o właśnie, młode cedry. Tutaj jest też cedr, o. Tam mam kilka przewróconych, widzicie, to też jest cedr wszystko. O. Tu mamy cedr, drzewa cedrowe, obydwa, jak widzicie w kadrze. Może ja to
zrobię na mniejszy ten, o tak, będzie lepiej chyba widać. Zobaczcie sobie, to są drzewa cedrowe, to grube to już nie jest cedr, to jest inne drzewo, a to są właśnie cedry. I tutaj na przykład wiatr powalił, wiatr mi powalił, widzicie, drzewostan i to jest też cedr. Oto muszę go to sobie sprzątnąć, bo mi się przyda, tak? Drzewo cedrowe ma bardzo dużo, proszę bardzo, zobaczcie. Drzewo cedrowe, ono jest bardzo wytrzymałe, tak jak pisałem, na czynniki atmosferyczne, bardzo wytrzymałe na wszelkiego rodzaju także jego nie biorą żadne korniki, mrówki, bo z mrówkami mam tutaj też bardzo duży problem na moim terenie, więc to drzewo cedrowe, ono jest bardzo odporne właśnie na tego typu czynniki zewnętrzne. Także mam tutaj roboty co niemiara, tylko się trudno zabrać, ale teraz w zimie to jest fajny okres, bo w lecie niestety problemy z komarami, z meszkami, a obecnie właśnie w zimie, przy takich delikatnych zimach, jak jest właśnie w grudniu, czasami początek stycznia, to jest właśnie najlepszy okres do tego typu prac w lesie. Wszystko jest zmarznięte, bardzo łatwo jest wjechać, nie ma robactwa, przyjemnie się robi, człowiek się nie grzeje przy pracy, więc to też ma swoje zalety. No tak, i wracając do tematu grudnia. Ogólnie ja bardzo lubię grudzień. Nie wiem jak wy, ale ja lubię grudzień. Kurczę, jakie to zawalisko. Ale powiem wam, że no nie, no to takie zawalisko zaraz wam... Zobaczcie. To jest wszystko po prostu... Całe połać mam lasu powaloną przez wiatr. To jest wszystko do sprzątnięcia, bo jak tego nie zrobię, oj, to no czeka mnie tu z 5 lat sprzątania chyba. Tym bardziej, że ja to sam robię, więc no trochę mi z tym zejdzie. W każdym bądź razie tam też mam jedną polankę, która jest całkowicie tam zawalona, więc tam nie ma szans w tej chwili, żeby dojść ani dojechać, widzę. No dziś troszeczkę się nasłuchacie mnie, ale to ze względu z dwóch względów. Po pierwsze, nie mogę dodawać do składania filmów żadnej muzyki, bo oczywiście debilizacja, jakieś tam durne przepisy YouTube'owe, one powodują, że dodawanie muzyki powoduje całkowite zablokowanie filmów, ewentualnie część, w której jest ta muzyka, czy też część filmu jest po prostu wycinana przez YouTube, no co już później skutkuje jakimiś takimi jakby niedoróbkami, tak? Ktoś, kto później będzie to oglądał, taki film, który był złożony z ładnym tam, nie wiem, podkładem muzycznym, a po ingerencji tego YouTube'a, no to już robi się takie dziadostwo. Więc dlatego tutaj będę starał się raczej mówić, jakieś materiały bardziej mówione wrzucać, niż montować to z jakimiś fajnymi melodyjkami, czy efektami. No dobra,
Trochę opowiadałem, trochę pochodziliśmy. Nie chcę was tutaj zamęczać. Dla niektórych to jest pewnie zbyt nudne kręcenie się w koło i opowiadanie ciągle o podobnych miejscach. No ale tak jak wcześniej powiedziałem, nikt nikogo tutaj nie trzyma na siłę, nikt tutaj do tego kanału nie jest przykuty, więc spokojnie można sobie zawsze go przełączyć na zupełnie inny kanał. A tutaj zobaczcie, mam taki jeden z 3 strumyczków, który płynie przez mój teren. Teoretycznie one 2 się łączą później dalej i wychodzi po prostu 3 z tego. O, a tu widzę, że coś jest chyba przyblokowane. Bobry najprawdopodobniej przyblokowały i ta woda nie odpływa. Jutro będę się musiał chyba wybrać i znowu towarzystwu troszeczkę odblokuję. Widzicie, tutaj jest z jednej strony dopływ i tutaj jest z drugiej strony dopływ drugi. Ten drugi widzę jest mniejszy, przymarzł, ale też tam widzę coś spływa. Także tutaj mniej więcej w tym miejscu spotykają się te dwa strumyki. No dobra, wracając do tematu. Grudzień, piękny miesiąc. Ja osobiście bardzo lubię grudzień. Jest to miesiąc dla mnie bardzo taki radosny. I tak jak mówię, jeśli przytrzymaliście do dzisiaj, właściwie do jutra, ten okres demoniczny tych 2 ostatnich miesięcy, część z was miało na pewno jakieś zdarzenia, no bo to jest taki miesiąc, w którym jest właśnie najwięcej zgonów, najwięcej zdarzeń różnych i tak dalej. Ci, którzy mieli olej w głowie, którzy się pozbierali, którzy wypełniają, że tak powiem, te prawa, jakie życie tutaj jakie mamy do wypełnienia, no to oni ze spokojem przetrwali ten okres, a ludzie, którzy no niestety gdzieś tam błądzą, to te prawa życia w tym okresie najbardziej one doświadczają i w tym czasie najwięcej dzieje się jakichś takich krzywd ludzkich. Wiadomo, najpierw dostajemy ostrzeżenia, później dostajemy konkretniejsze ostrzeżenia, a na koniec wiadomo do mielarki, tak? Także tak to mniej więcej wygląda. Fajnie. Zaczyna się robić bardzo optymistycznie. Grudzień, start, odpoczynek i jedziemy. No cóż, moi drodzy, to w takim razie to by było na tyle na dzisiaj. Troszkę pochodziliśmy, trochę pobajdurzyłem, troszeczkę zobaczyliśmy, ja się dopleniłem, chociaż ja to jestem dopleniony na bieżąco. Życzę wam na nadchodzący okres ten grudniowy dużo pozytywnej energii, żeby wasze sprawy wszystkie się już teraz wyklarowały, żeby jakieś nieporozumienia wszystkie znikły, żeby zdrowie wam dopisywało, które mogło szwankować w ostatnich 2 miesiącach. I cóż, no i do następnych. Mam nadzieję teraz, że uda mi się złożyć jakieś już konkretniejsze filmiki na konkretniejsze tematy. Mam już, że tak powiem, małą koncepcję na to wszystko, którą mam zamiar wdrożyć już niebawem. Więc sprawdzajcie, subskrybujcie, wpadajcie, komentujcie, hejtujcie.
Wszyscy mile widziani, włącznie z hejterami. Także serdeczności, bywajcie i do następnych z moich tutaj nagrań. Hej, hej!